Jeśli Twój film ma dobre audio, ale za to kiepski obrazek, to jeszcze nie jest taki problem. Ale jeśli masz świetny obraz i tragiczne audio, to już nikt tego nie będzie chciał oglądać. Drodzy koledzy, youtuberzy, tiktokerzy, ten film jest dla Was, bo domyślam się, że mało kto będzie kupował bezprzewodowe mikrofony do takich klasycznych nagrań z wakacji. Od dłuższego czasu na moim kanale zmagałem się z dosyć średnią jakością audio i próbowałem wiele różnych rozwiązań. Próbowałem nagrywać krawatówkami, nagrywałem shotgunami, nagrywałem takimi mikrofonami pojemnościowymi stawianymi na biurko, próbowałem też innych różnych systemów bezprzewodowych oraz próbowałem nagrywać też do samego telefonu. I tak naprawdę nic mnie nie satysfakcjonowało, ale to od dzisiaj się zmienia. Na wstępie zaznaczę, że ten film w żaden sposób nie jest sponsorowany i nawet konkurencyjna firma proponowała mi, że za darmo wyśle mi swoje bezprzewodowe mikrofony, nie będę mówił jakie, ale były takie duże z wielkim kolorowym wyświetlaczem, co zupełnie mijało się z celem, ale odmówiłem i zdecydowałem, że za własne pieniądze kupię mikrofony DJI Mic i już Wam mówię dlaczego. Uprzedzam, że w żadnym stopniu nie jestem profesjonalistą w zakresie audio, ale w tych mikrofonach trochę właśnie o to chodzi, że nie musisz się znać. To ma być plug and play. Ma być dobrze, łatwo, szybko i przyjemnie, bez większego zastanawiania się. Mikrofony możemy zamówić w różnych konfiguracjach, ale najważniejsze są tu dwa elementy, czyli odbiornik oraz nadajnik. Transmitter, czyli mikrofon właściwy, który będzie bezpośrednio zbierał dźwięki lub przez podłączony do niego dodatkowy mikrofon i te dźwięki będzie przesyłał do odbiornika, który już będzie wpięty bezpośrednio do aparatu. To, co podoba mi się na starcie, to małe rozmiary, bo mikrofony DJI są mniejsze od tych, co oferuje Rode czy Saramonic. Przez to mniej rzucają się w oczy i nie rozpraszają widzów. Co do jakości audio, to możecie ocenić to sami. Cały materiał nagrywam za pośrednictwem mikrofonów DJI. Czasami tylko gdzieniegdzie będę podłączał do niego krawatówkę, ale to będziecie wiedzieć kiedy. Wtedy, kiedy ten mikrofon znajdzie się na mojej koszuli. Specjalnie audio nie będę poddawał żadnej obróbce, tak żebyście mogli usłyszeć, jak to brzmi na surowo. Może tylko gdzieniegdzie wyrównam poziomy głośności. A dla kogo są te mikrofony? No przede wszystkim dla osób, które nagrywają w różnych warunkach i na przykład lubią sobie vlogować z ręki, ale później odstawić kamerę na statyw, pochodzić trochę przed obiektywem, nie martwiąc się o tym, w jakiej odległości jest mikrofon. A na samym koniec wrócić sobie do domu, ponagrywać przed biurkiem, używając tego samego sprzętu. Ale na przykład te mikrofony nie będą najlepszym wyjściem, jeśli nagrywacie zazwyczaj w jednym miejscu i na przykład zrobiliście sobie studio i zazwyczaj nagrywacie jeden kadr. Wtedy uważam, że shotguny sprawdzą się lepiej, bo shotguny mają pełniejszy dźwięk, ale też mają taką wadę, że zbierają więcej echa i hałasów z otoczenia. Ale te mikrofony w studio też mają swoje zalety i tak, mimo że dźwięk będzie bardziej płaski niż w shotgunach, to jeśli studio nie jest dobrze wygłuszone i na przykład masz echo, no to te mikrofony będą brzmiały lepiej, gdyż te mikrofony bardziej izolują Twój głos i nie zbierają tego, co się dzieje dalej od nich, powiedzmy oddalone o 40 cm, więc nie wyłapują tak echa oraz hałasów z zewnątrz. Wszechstronność, czyli to, co w tych mikrofonach podoba mi się najbardziej, bo możemy je używać naprawdę we wszelaki sposób. Możemy postawić taki mikrofon na statywie, możemy go trzymać w ręku i mówić jak do mikrofonu. Nawet są takie obudowy z taką dużą rączką, gdzie wygląda jak taki prawdziwy, klasyczny mikrofon. Standardowo możemy klipsem przyczepić do koszuli, a jeśli nie macie koszuli, tylko t-shirt, to tutaj załączony jest taki mały magnesik. Może nie wygląda, ale jest naprawdę bardzo silny. Możemy taki magnesik włożyć sobie za koszulkę i magnetycznie przypiąć mikrofon. On jest na tyle silny, że będzie działał nawet przez grubszą bluzę. Ale co najważniejsze, to w transmitterach mamy wejście jack 3,5 mm, a to otwiera nam cały wachlarz możliwości. Moim ulubionym sposobem, jeśli nagrywam poza domem, jest użycie krawatówki i schowanie transmittera do kieszeni, bo niekoniecznie chcę, żeby mikrofon przesadnie rzucał się w oczy. Tak naprawdę możemy podłączyć każdy mikrofon, jaki ma wyjście jack. Jeśli chcesz używać shotguna, nie ma problemu. Podepnij do transmittera, odbiornik do aparatu i tak naprawdę nie musisz ciągnąć kabli przez całe studio. W zestawie otrzymujemy złączki Lightning do podpięcia do iPhone'a, jak i złączkę USB-C, którą możemy podpiąć czy do kamerki sportowej, czy do telefonu, czy nawet do komputera i będzie działał jak standardowy mikrofon. A może w ogóle nie chcesz podłączać odbiornika do aparatu, to też nie jest problem, bo mikrofony mogą nagrywać niezależnie od odbiornika i zapisywać dźwięki na wbudowanej pamięci, której jest 8 GB.
Jeśli chcesz zaoszczędzić, to możesz kupić zestaw tylko z jednym mikrofonem i bez case'a ładującego. Będzie mniej wygodny, bo wtedy będzie trzeba ładować kablem urządzenia, ale niższa cena może być przekonywująca. Mój największy zarzut do DJI to to, że nawet w tym największym zestawie, mimo że do najtańszych nie należy, nie umieścili żadnego mikrofonu krawatowego. Co więcej, DJI nawet takich mikrofonów nie sprzedaje i nawet żadnego nie rekomenduje. I to jest bardzo ważne, bo niestety nie wszystkie mikrofony krawatowe będą dobrze współpracować z mikrofonami DJI. W bardzo wielu modelach będzie występować interferencja, która się będzie objawiała takim mniejszym lub większym szumem na dźwięku. Ja od siebie bardzo gorąco polecam Shure MVL. Zresztą link Wam dam w opisie, właśnie przez ten mikrofon mnie słyszycie. Ale też polecam Wam zrobić sobie research, szczególnie na anglojęzycznym YouTubie, porównanie krawatówek, które dobrze współpracują z DJI. Deklarowany zasięg w linii prostej to 250 metrów, także to jest więcej niż ktokolwiek i kiedykolwiek będzie potrzebował, ale jak naprawdę musisz nagrywać w promieniu ćwierć kilometra, to przynajmniej upewnij się, że transmitter będzie w linii prostej i na przykład nie będziesz zasłaniał go własnym ciałem. Ale jeśli będziesz nagrywał z takiej odległości, no to upewnij się, że nagrywasz również do wewnętrznej pamięci i wtedy nie musisz się martwić o to, czy będzie przycinał dźwięk. Dokładnie na tej samej zasadzie możemy robić zapis backupowy, czyli dźwięk nie będzie przesyłany tylko i wyłącznie do odbiornika, ale będzie też zapisywany na pamięci wewnętrznej nadajnika. Wtedy nie musimy się martwić o utratę dźwięku przez brak zasięgu, czy jakby chociażby miało to miejsce w moim przypadku, że zepsuło mi się wejście audio w aparacie. Domyślnie nagranie zapasowe wywołamy naciskając przycisk na transmitterze, ale możemy też ustawić, aby automatycznie rozpoczęło się nagrywanie po wyjęciu urządzenia z pudełka. Wbudowana pamięć pozwala na zapisanie 15 godzin nagrań i nie musimy się martwić o brak miejsca czy o formatowanie pamięci, gdyż działa to tak jak wideorejestrator. Jeśli brakuje nam pamięci, to nowe nagrania będą nadpisywane nad te starsze. To, co mikrofon robi i jaki jest jego status, możemy odczytać po dwóch diodach znajdujących się na górze oraz po wibracjach, które są uruchamiane przy włączaniu nagrywania. Diody możemy przyciemnić lub nawet zupełnie wyłączyć, jeśli nie chcecie, aby odwracały uwagi widza. 3 przyciski umieszczono po bokach urządzenia, od góry sam mikrofon i wejście jack. Jednak większość informacji odczytamy bezpośrednio z odbiornika. Sprawdzimy poziom naładowania baterii, poziom wolnego miejsca w transmiterach, wyświetlacz jest dotykowy i w taki sposób będziemy sterować ustawieniami samego odbiornika oraz transmiterów. Ale żeby nie było, ja nie uważam, że ten mikrofon jest idealny, że tu jest jakoś studyjna, hollywoodzka. Nie, zupełnie nie. Ale za to, za jaką kwotę otrzymujemy taki mikrofon, jaki ma zasięg, jaką ma jakość dźwięku, jaką ma wszechstronność użytkowania, to uważam, że to jest idealne rozwiązanie do nagrywek na YouTube'a. Jeszcze to, że nadajnik ma wejście jack 3,5 mm i możemy podpiąć do niego każdy inny mikrofon, sprawia, że to jest naprawdę uniwersalne rozwiązanie. I to już tyle ode mnie na dzisiaj. Linki do wszystkich produktów, które wymieniłem, znajdziecie w opisie filmu. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!